Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was na kolejny tydzień makijaży. W tym tygodniu zajmujemy się paletką Oden's Eye we współpracy z Heather Austin. Jest to paletka magnetyczna z magnetycznymi pojedynczymi cieniami i kompozycja kolorystyczna prezentuje się w ten sposób. Mamy bardzo dużo błysku, bo mamy, jak się nie mylę, 10 błysków i 5 matów, także dla srok jest to paletka absolutnie idealna i jest to paletka, z tego co wiem, inspirowana naturą, że mamy tutaj inspirację lasem, przyrodą, motylami, więc taki bardzo wdzięczny temat. Jak widzimy, jest sporo zieleni, ale nie tylko, przez to, że mamy właśnie różne odcienie, różne wiecie, po prostu kolory w tej palecie, to wydaje mi się, że da się stworzyć też sporo takich różnych ciekawych makijaży. Przekonamy się dzisiaj o tym. Bardzo fajny jest ten format takich magnetycznych paletek. Mam już dwie paletki Oden's Eye w tym formacie i jest on bardzo wygodny, bo mamy aż 15 cieni, a praktycznie pojemnościowo jest to malutkie. Tutaj dla porównania 15 z Glam Shopu albo 15 z Nomad, więc widzimy, że jest to dużo mniejszy format, bardziej poręczny, też fajny w podróży albo po prostu jak mamy mało miejsca na kosmetyki. Ja markę Oden's Eye znam tak fizycznie od całkiem niedawna. Mam ich 3 palety, to jest 4. I tamte 3 sprawdziły mi się super i jestem z nich mega zadowolona i uwielbiam po nie sięgać, więc jestem ciekawa jak z tą paletą. Oczywiście przetestuję, dam Wam na koniec odcinka znać jak mi się pracowało tymi cieniami, jakie są plusy, minusy danych formuł i tak dalej. Więc jeżeli szukacie pomysłu na makijaże tą paletą i jak szukacie pomysłu na taką kompozycję kolorystyczną, może przy użyciu innych cieni, które już macie, gorąco zapraszam do oglądania. A jak lubicie serię Tydzień Makijaży, to zachęcam do wsparcia mnie przez komentarz, polajkowanie, ewentualnie podbicie odcinka. Już nie przedłużając, lecimy. Zaczynamy dosyć prosto. Połączymy sobie dzisiaj tą miętę z niebieskim. Zaczynamy w takim razie cieniem Dewdrops, czyli taką piękną, błyszczącą miętą, jest przepiękna. I nakładam na całą powiekę. Fajnie, że ma dużo koloru w sobie, że jest taki faktycznie miętowy ten kolor, więc zrobi nam ciekawy look. Wow, to jest piękne. No i tak nakładam to obficie i tak dosyć, wiecie, szeroko. Chcę, żeby to był taki, no, mój w zasadzie główny gość tego makijażu. No więc chcę, żeby było go po prostu widać, więc nakładam go, zobaczcie, tutaj coraz wyżej i coraz wyżej. Może aż nie pod samą brew, ale prawie pod samą brew. I to samo na dolną powiekę. Bardzo prosta sprawa. On ma też dużo takich iskiereczek w sobie. Przepiękny jest ten kolorek. Dla formalności biorę czysty pędzelek i lekko sobie tutaj rozblendowuję. Tak naprawdę można by było spokojnie cały ten look zrobić palcem, ale możemy tak, wiecie, dla tej naszej ulubionej perfekcji troszeczkę sobie to wszystko jeszcze rozetrzeć. Zobaczcie, wewnętrzny kącik też nakładam ten kolor. On ma być tak wszędzie, po prostu dookoła oka i nie żałujemy sobie. Teraz sięgam sobie po niebieską kredkę. Wyciągnęłam dwie, bo nie wiem, która będzie mi lepiej odpowiadała, jeżeli chodzi o formułę. Zacznę od maka i nakładam go na linię wodną. Na górną też. Trochę też dodaję tej kredki tak powyżej rzęs. Taką robię cienką kreseczkę, żeby jeszcze mocniej wydobyć ten kolor. Love it. Będzie pięknie, zobaczycie. No i dodaję troszkę tutaj też w kąciku. Ja nie będę wyciągała tutaj żadnej kreski. Możecie sobie wyciągnąć też jak chcecie, też będzie petarda. Ja sobie tutaj, że tak powiem, zamykam oko. I biorę się za wytuszowanie rzęs, więc na początku podkręcam je. Chcę, żeby były takie naprawdę mocno widoczne, nie takie tylko ledwo pitu. I mam tutaj maskarę z Claresy, także lecimy i widzimy się już z wykończonym makijażem. I makijaż jest skończony, to jest totalnie mój klimat. Bardzo, bardzo prosty, a robi efekt. Połączyłam ten makijaż oka z takim różowym różem na policzkach, takim różowym i chłodniejszymi ustami. Tutaj jest konturówka z NYXa i błyszczyk z Hintora. Listę kosmetyków zawsze macie na dole w opisie, jakbyście chcieli podejrzeć, co jeszcze użyłam. No i co? Pierwsze koty za płoty. Powiem Wam, że ten błysk jest po prostu obłędny. Patrzcie, tu się przez chwilę tak podpierałam i mam teraz takie 3 kosteczki tutaj odbite. Anyway, wczoraj było tak, wiecie, w miarę delikatnie, jak na mnie, że tak powiem, to dzisiaj chcemy coś takiego bardziej, wiecie,
edgy i z charakterem, bo bardzo chciałabym użyć tej przepięknej pomidorowej czerwieni z palety. Ten kolor nazywa się Daylilies i właśnie bardzo mnie zaintrygował przez to, że jest takim czymś między czerwienią, a pomarańczem, a koralem. Taki, no, unikatowy moim zdaniem. I nakładam sobie w wewnętrznym kąciku. Ten makijaż będzie taki trochę graficzny, więc musicie po prostu patrzeć, co robię, bo nie będę umiała tego tak do końca wytłumaczyć dobrze. Tutaj idę sobie do góry, nawet nie pokrywam całego kącika aż do samego kącika, tylko tutaj idę sobie do góry i będę sobie robić takie coś. Trochę taki makijaż inspirowany tribalem, można tak powiedzieć. Próbuję sobie te cienie normalnie na sucho nałożyć, żeby nie było to aż takie skomplikowane. Dlatego wzięłam sobie też tutaj pędzelek, który jest taki trochę z jednej strony spłaszczony, więc łatwiej będzie mi tutaj rysować te wszystkie kształty. Więc chodzi o coś takiego, żeby tutaj zostało takie zaokrąglone i z tej strony też taka zaokrąglona krawędź. Doczyszczam sobie te krawędzie. Tutaj mam czysty pędzelek, delikatnie zwilżony w płynie micelarnym, tak żeby tutaj i tutaj się wszystko tutaj ładnie, że tak powiem, zgadzało. I następnie biorę sobie odrobinę mgiełki, moczę sobie w tej mgiełce pędzelek i nakładam ten cień, ten sam, na mokro. I tutaj mam taki, wiecie, pędzelek jak do kresek, cienki, i poprawiam sobie te moje wygibasy, żeby były jeszcze bardziej takie nasycone, intensywne i jeszcze bardziej graficzne. No i teraz przechodzimy sobie do zewnętrznego kącika. Tutaj zacznę sobie też na sucho na początku. Nakładam ten kolorek w zewnętrznym kąciku. Tutaj też będę tworzyć coś na zasadzie takiego zaokrąglenia tutaj, więc układam ten cień w literkę C i tutaj będziemy wyciągać na zewnątrz, tworząc coś na kształt kreski. Coś tego typu. Nie wiem do końca, jakbym chciała tą dolną powiekę sobie tutaj zorganizować. Myślałam, żeby tutaj sobie też zrobić taki cypelek, ale chyba nie zrobimy sobie cypelka. No jeszcze muszę pomyśleć. Możemy sobie tak tylko ten kącik zewnętrzny zaznaczyć. Trochę jeszcze sobie dobudować tutaj. I robię to, co przy tych poprzednich kształtach. Biorę sobie pędzelek lekko zwilżony i sobie tak tutaj doczyszczam. I zwilżonym pędzelkiem nakładam jeszcze raz ten sam cień. Tak przede wszystkim, żeby wyostrzyć tą krawędź, ale też kreskę, nie? Żeby tutaj było intensywniej. Dokładam sobie teraz odrobinę ciemnobrązowego cienia, to jest Broken Branches. Nakładam ten cień troszeczkę tutaj przy linii rzęs w zewnętrznym kąciku, tak żeby po prostu dodać więcej definicji, więcej głębi, ale też żeby nie przytłoczyć tego koloru. I rozcieram sobie to tą czerwienią. Pyk. To samo zrobię odrobinkę tutaj. Teraz na środek tutaj nałożymy sobie Lucky Lightning, czyli taki pomarańczowo-brzoskwiniowo-złoty, piękny duochromek. Więc nakładam go tutaj, gdzie mamy tą pustą przestrzeń. I chciałabym trochę skontrastować tą czerwień z neonową zielenią. To jest cień Lily Stem, taki neonowy zielony, i nałożę go sobie tutaj, w wewnętrznym kąciku, w tej takiej pustej przestrzeni, w pustym polu. Podoba mi się teraz. Fajowsko. W ogóle świetny jest ten cień, dobrze napigmentowany. Jak na taki, wiecie, jasny i neonowy, to nice. I jeszcze troszkę, gdzie ja sobie chciałam? Tutaj chciałam sobie troszeczkę go nałożyć jeszcze. I tutaj rozetrę go mocniej, jak już sobie pokryję twarz podkładem, ale tak, żebyście wiedzieli, że będę go aplikowała również tutaj. I myślę, że chyba sobie też nałożę od tej strony, tu gdzie jest ten błysk, ale przy samej krawędzi. Cool! Mega. Chyba tylko od tej strony tak zrobimy. I może spróbuję z czerwoną maskarą. I mamy skończony makijaż. Jeżeli chodzi o cieniowanie, no to tak jak mówiłam, troszeczkę sobie dołożyłam tutaj
pod tą kreską i troszeczkę podłóg brwiowy i ten błysk wyciągnęłam właśnie bardziej w kierunku łuku brwiowego i jednak zdecydowałam się na czarną maskarę, jakoś tak czegoś mi brakowało, jak użyłam czerwonej i na linię wodną dołożyłam sobie trochę czerwonej kredki. No i tak się prezentuje skończony look. Ogólnie zignorujcie wygląd mojej cery, bo łuszczę się niesamowicie tu w okolicy nosa i czoła, także to jest wszystko takie nie za ładne. Trochę zakryłam to piegami, jest w miarę ok, ale po prostu nie patrzymy, ok? Nie patrzymy, patrzymy na oko. Jeżeli chodzi o oko i ten cały vibe, no to bardzo mi się to podoba. Dodałam do tego bleach brows, żeby było jeszcze bardziej edgy, no i mamy skończony make-up. W ogóle fajnie te kolory ze sobą się połączyły. Fajny taki kontrast między właśnie neonowym zielonym, a taką ostrą pomidorową czerwienią. I love it. Dzisiaj zainspirujemy się tym makijażem. Przesłała mi go kiedyś jedna z moich widzek na Instagramie. To jest makijaż z profilu Lavxo przez V i przez X. Przepiękny, taki, który wygląda trochę jak takie serce i pomyślałam, żeby wykorzystać do tego ten przepiękny fiolet. Zacznę od przygotowania sobie powieki i dzisiaj wyjątkowo połączę sobie bazę z odrobiną korektora. A właściwie to mogłam nałożyć sobie eyeliner żelowy, zastygający, beżowy i bym miała na pewno tą opcję trwalszą, bo no korektor przy opadających powiekach nie zawsze się dobrze sprawdza, ale to już wy sobie dopasujcie po prostu do waszych, wiecie, powiek, do waszych potrzeb. Wiele osób może śmiało używać korektora na powieki jako baza i nic się nie dzieje. I przez to, że będę schodziła tak trochę do dołu tutaj tym makijażem, to od razu też przygotuję sobie okolice pod okiem. Myślę, że to będzie najbardziej wymagający makijaż ze wszystkich, jakie będę robić w odcinku. Ten wczorajszy to jest pikuś, bo on nie jest aż taki ciemny. Więc zaczynamy sobie od tego przepięknego fioletu, czyli Purple Petals. On jest zjawiskowy, ten fiolet. Powiem Wam, że tak jak może za fioletami aż tak bardzo nie przepadam, tak ten nie wiem co ma w sobie, ale jest po prostu zachwycający. No i słuchajcie, wklepuję sobie ten cień na początku w zewnętrznym kąciku, no i już będę sobie stopniowo tutaj układać kształt jednej połówki serca, czyli widzicie, tutaj wyciągam sobie trochę poza załamanie powieki i robię, wiecie, coś na kształt takiego, no serduszka, ale chyba jeszcze sobie to wyciągniemy, żeby to potem dało się tak tutaj jakoś sensownie połączyć i robię to samo z drugiej strony, czyli tutaj w wewnętrznym kąciku. Klepuję sobie pędzelek, to jest Glam Shop O131. Świetny jest ten pędzelek. Mamy mniej więcej kształt serca, więc przechodzę sobie do mniejszego pędzelka. To też jest Glam Shop GB11 i schodzę sobie na dolną powiekę. Chcę sobie na początku, tak wiecie, naszkicować to serducho, żebym potem wiedziała, jak mocno to rozcierać, gdzie, co i jak. Więc od zewnętrznego kącika do środka sobie schodzę. Zostawiam sobie tylko ten środek niepomalowany i to samo w wewnętrznym kąciku i też zostawiam sobie tutaj taką przestrzeń niepomalowaną. Czy widać, że to jest serducho? Jak tu się wyciągnie, to chyba będzie widać. Potrzebuję chyba jeszcze mniejszego pędzelka, żeby tutaj nie narobić sobie bałaganu. I tu wiecie, i tu będzie taki prześwit. Wow, ale fajne to, ale fajne to. That's not the shape of my heart. Pogłębiam sobie jarał się po prostu, to jest takie cool. Pogłębiam sobie ten makijaż cieniem Broken Branches, czyli tym ciemnym brązem. Nakładam sobie tutaj bliżej linii rzęs i troszkę tutaj środek tych serduszek sobie pogłębiam. Czyli tutaj i też trochę na dole, tak przy rzęsach. Mamy taką fajną głębię dzięki temu. I wracam do pędzelka po fioletowym cieniu, żeby
wszystko sobie tutaj ładnie rozklepać. I ten środek tutaj chciałabym sobie trochę wyczyścić, więc użyję sobie pędzelka, na którym miałam... Tu gdzieś musiałam chyba dotknąć pędzelkiem jakiegoś błyszczącego cienia, bo gdzieś tu widzę jakieś drobinki, ich nie powinno tutaj być, ale wszystkie pędzelki miałam czyste. Musiałam dotknąć chyba gdzieś w palecie. Nieważne. Doczyszczam sobie właśnie tą taką jakby mieszanką korektora i bazy. Tutaj, żeby było no tak jeszcze bardziej, wiecie, widoczna różnica odcieni. I tutaj przez środeczek. Cyk. No idealny makijaż na walentynki. I wezmę sobie, pożyczę sobie troszkę beżowego cienia. Trochę mi się rozkruszył, więc nie mam jak Wam pokazać, ale to jest po prostu jakiś tam randomowy cień. Możecie też użyć jakiegoś transparentnego pudru, żeby tak trochę to zagruntować i wiecie, żeby pozostawić takie trochę rozjaśnione te miejsce. I teraz sięgam sobie po odcień Nektar. Taki delikatny, zielonkawo-złoty błysk. I nałożę go może takim aplikatorkiem do cieni. Tutaj na środek. On jest taki zielonkawy, ale tak bym miał troszkę takie jakieś, nie wiem, brzoskwinki też troszkę tu. Ładne to. I ściągam sobie tutaj do dołu. Dlatego aplikatorek jest wygodny, bo można tak czubeczkiem sobie nałożyć. I ciach. Może użyć sobie jeszcze trochę takiej ciemnofioletowej kredki na linię wodną, ale też robiąc taką tutaj przerwę, czyli zaznaczam wewnętrzny kącik, zewnętrzny, a środek zostawiam jasny i tuszuję rzęsy. Nasza królowa Kieri jest gotowa. No po prostu jaram się na maksa. Nawet dokleiłam sobie, słuchajcie, rzęsy, no bo to jest taki, wiecie, dramatyczny look. To tak mi aż się prosiło, aż mi tak ciężko z tymi rzęsami. Bardzo dawno nic nie przyklejałam. No i co? No i mamy gotowy look. Połączyłam je z takimi dosyć neutralnymi, chłodniejszymi ustami, żeby nie odwracać uwagi. No powiem Wam, nie wiem na jaką okazję, ale na pewno jeszcze kiedyś zrobię ten makijaż. Jest po prostu prześwietny. Takie wiecie, coś między smoky eyes a halo eyes, ale no ten taki element serduszkowy, petarda. Lecimy dzisiaj z tymi brązami i dodamy sobie delikatny fioletowy akcent. I zaczynam takim większym, puszystym, kulkowym pędzelkiem i cieniem Broken Branches, czyli tym ciemnym brązem. Na początku tak dosyć dobrze go, wiecie, odklepuję, bo nie chcę, żeby był za intensywny. Wolę stopniowo sobie budować intensywność, więc zaczynam taką, wiecie, mgiełką i lekko ją sobie tutaj rozcieram w zewnętrznym kąciku. Będę chciała tak delikatnie wyciągać sobie ten kącik na zewnątrz. Zobaczcie, jak się tak porządnie rozetrze, nawet taki ciemniejszy odcień, to wcale nie jest taki intensywny, nie? Tak jak jasne i przejściowe cienie można budować, żeby były ciemniejsze, tak samo można ciemne kolory po prostu mocno rozblendowywać i bardzo delikatnie nakładać, żeby mieć delikatniejszy efekt, troszkę jaśniejszy. I dokładam ten sam kolor na dolną powiekę, koncentrując się na zewnętrznej połowie i też lekko sobie tutaj wyciągam. Taka dosłownie mgiełka koloru. Teraz będę ten sam kolor nakładać, tym razem skośnym pędzelkiem. Jeszcze zobaczę, czy będę chciała też na mokro, czy nie. I robię w tym samym miejscu taką, wiecie, kreseczkę. Chyba na mokro nie trzeba. Teraz sięgam po taki brązowy błysk. On się nazywa Gossamer Winged. To pewnie nazwa jakiegoś motyla, tak mi się wydaje. I nakładam w zewnętrznej połowie powieki ruchomej, tak żeby połączyć z tym brązem, który nakładałam wcześniej. I czystym pędzelkiem, a w zasadzie tutaj wcześniej nakładałam beżowy cień tym pędzelkiem. Tak sobie tutaj jeszcze przeblendowuję. I następnie Metal Marks. Kontynuując tutaj bliżej. Ten jest fajny, taki aż rudawy, bardzo ciepły brąz. Bardzo ładny kolor. A od wewnętrznego kącika będę chciała użyć tego delikatnie fioletowego błysku i to jest Flying Flowers. Nałożę sobie tylko trochę korektora, żeby tutaj łatwiej mi było potem, wiecie, przygotować tą okolicę. I nakładam oczywiście paluchem, bo jak żeby inaczej. I tutaj sobie przeciągam w załamanie powieki.
i trochę tutaj w dół. On się tak mieni trochę na różowo, trochę ma taką niebieskawą tą bazę. Bardzo ciekawy jest ten błysk. Wracam sobie do skośnego pędzelka i teraz wyciągam lekko tą dolną powiekę również w formie takiej, wiecie, kreski podwójnej. Nie za mocna, nie za ostra, nie za długa, tylko tak delikatnie, żeby tutaj właśnie zrobić takie coś. Mąż wpadł na chwilę pogadać, więc wykończyłam to oko i pokazuję Wam, co zrobiłam. Więc wzięłam sobie na początek beżową kredkę. Skośnym pędzelkiem nabieram ją sobie i tutaj lekko czyszczę tą przestrzeń, żeby jeszcze bardziej uwydatnić te dwie kreski, ale też, żeby nie były takie, wiecie, super mocne i ostre. Brązowa kredka na linię wodną, tutaj jakby od kącika do kącika, aż do samego wewnętrznego kącika. Wziąłam sobie też taki eyeliner, wiecie, w pisaczku, żeby zaznaczyć ten wewnętrzny kącik i mój jest akurat fioletowy, bo tu akurat, wiecie, nakładam fiolet, ale to może być po prostu dalej ta sama, wiecie, kredka brązowa albo jaką tam chcecie. I postanowiłam dodać sobie też trochę w tym wewnętrznym kąciku teraz tego matowego fioletu, czyli Purple Petals. Biorę dosłownie takie, wiecie, jedno zanurzenie i nakładam tutaj od wewnętrznego kącika ku górze i na zewnątrz. I zobaczcie, jak przepięknie tutaj zmienia mi się odcień tego fioletu na taki trochę cieplejszy. I w zasadzie nie widać, że nakładam matowy cień, tylko po prostu to, co tutaj wcześniej nałożyłam, robi się troszeczkę ciemniejsze i bardziej ciepło-fioletowe. Także też taki fajny trik, jeżeli chcecie sobie wzmocnić Wasze błyski, czy troszkę zmienić ich odcień, czy przyciemnić, to też można delikatnie mat nakładać na błysk. I zobaczcie, jak fajnie się to prezentuje, bo chciałam, żeby ten wewnętrzny kącik był jednak taki troszeczkę bardziej, wiecie, właśnie przyfioletowiony. Może jeszcze odrobinkę też tutaj nałożę. Jest. Podobuje mnie się to teraz. I jak dobrze pamiętam to wszystko, więc biorę się za wytuszowanie rzęs. I makijaż i stylizacja jest skończona. Makijaż, wiecie, niby brązowy, taki neutralny, z delikatnym fioletowym akcentem, więc też nic szalonego, a jednak no tak dobrze się w nim czuję, że jest taki trochę w moim klimacie. Bardzo mi się podobają te błyski, takie właśnie neutralne. Ja lubię takie brązy błyszczące. One są super do takich makijaży typu one and done, ale tutaj w tej konfiguracji z tym akcencikiem fioletowym fajnie to wygląda, bo jest tak niby bezpiecznie, ale coś się dzieje. I z tą stylówką jakoś to wszystko siadło. Bardzo mi się to podoba. Dzisiaj idziemy w zielenie. Przyznam Wam, że dzisiaj trochę mi się nie chce. Jestem taka trochę zmulona, zmęczona. Miałam wczoraj bardzo intensywny trening, jeszcze byłam na spacerze, jeszcze rano trochę biegałam i jakoś tak... Po prostu tak mi się chce spać, jestem jakaś taka zmęczona. Także wybaczcie, jak wiecie, nie będę tryskać energią. Może się rozkręcę. Trochę się zmuszam dzisiaj do tego. Przepraszam. Zaczynamy od matowej, ciemnej zieleni, czyli Dense Canopy. Sięgam po pędzelek i nakładam sobie w zewnętrznym i wewnętrznym kąciku ten kolor. Będzie taki lekko przydymiony ten makijaż, ale z takim jaśniejszym środkiem. I tak stopniowo sobie buduję, wiecie, trochę dokładam, doklepuję, rozcieram i dokładam, aż będę zadowolona z efektu, bo staram się tak stopniowo to sobie budować. Taka jedna warstwa wygląda tak dosyć, wiecie, brudno jeszcze, także tak, żebym była po prostu zadowolona z efektu. W sensie można, wiecie, za jednym razem walnąć taką grubą warstwę, ale jakoś tak wolę tak sobie stopniowo pracować. Mam większą kontrolę nad tym, co się dzieje, jak tutaj się rozciera to wszystko wysoko i tak dalej. Mamy wstępnie nałożony ten kolor i teraz sięgam sobie po ten neonowy zielony, czyli Lily Stem. Powiem Wam, że tak mi się podoba ta zieleń, że pierwotnie mam takie rozpisane sobie te moje makijaże, zawsze sobie robię taki projekt i w pierwotnym planie był ten kolor w praktycznie każdym makijażu. Musiałam się, wiecie, troszeczkę tak pohamować, powstrzymać, coś tam pozmieniać, żeby nie było, że po prostu jest on w każdym makijażu, dosłownie w każdym. Więc musiałam troszeczkę, wiecie, pozmieniać sobie rozpiskę moją, ale myślę, że w tym makijażu aż się prosi, żeby był jakiś delikatnie przejściowy cień. On też nam doda troszeczkę takiego ożywienia, bo ta zieleń ciemna jest taka dosyć taka brudna, no nie? A ten
jest bardziej żywy kolor. Zresztą zobaczcie, ta strona, a ta strona, no nie? Tutaj od razu się tak troszkę ożywiła. Więc dokładam sobie takim puszystym pędzelkiem, większym i rozblendowuję te zewnętrzne krawędzie. I przechodzę do dolnej powieki, wracam do... za duży pędzelek. Wracam do ciemnej zieleni i po całości dolną powiekę pokrywam. I też będę tą dolną powiekę rozcierać neonową zielenią. To jest jeden z tych bardziej klasycznych makijaży. Zawsze możecie sobie pozmieniać kolory, użyć czegoś bardziej neutralnego. I uwaga, dokładam troszeczkę tego ciemnego fioletu na taki płaski pędzelek i troszkę tutaj wzdłuż linii rzęs dodajemy sobie fioletu. Ależ te kolory pięknie ze sobą grają. Może nie widać tego za dobrze w kamerze, bo to jest taki delikatny akcent, ale przepiękne. W ogóle makijaż, połączenie tych dwóch kolorów. Petarda. I trochę na dolną powiekę też sobie dokładam. Tak wzdłuż linii rzęs. Podoba mi się. Jeszcze raz przeblenduję sobie całość pędzelkiem po ciemnej zieleni. Na linię wodną fioletowa kredka. W sensie taka ciemnofioletowa. Kurczę. Ten fiolet tak fajnie tutaj coś fajnego zrobił w tym makijażu. No i przechodzimy do błysków. I zacznę od takiej ciemnej zieleni, Ancient Forest. I ten nałożę tutaj, gdzie jest ten ciemny, zielony matowy. Czyli tak po bokach. I jeszcze sobie leciutko to przeblenduję pędzelkiem. A na środek taki jaśniejszy Mood Moss. O, jest też taki cieplejszy. Zobaczcie, że przy tych to się wręcz wydaje taki aż złoty. A to jest zieleń tylko taka cieplejsza, bardziej żółta. Fajnie, fajne połączenie. Tak, może jeszcze odrobinkę na samiutki środeczek nektar. Jest takim toperkiem. Tutaj dodam mi jeszcze odrobinkę więcej blasku. I teraz wracam do najciemniejszej zieleni, nakładam ją na dolną powiekę, tak trzymając się środka i dokładnie rozcieram paluszkiem i odrobinę Mood Moss na środek. I dostałam dzisiaj przesyłkę PR-ową z Bell i tutaj znalazłam maskarę Color Lash w odcieniu burgundowym i myślę, że spróbuję jej sobie, może fajnie tutaj wyglądać, bo jest właśnie taka fioletowo-czerwona. Także tuszuję rzęsy i zaraz wracam. I gotowe. Jak dla mnie bardzo klasyczny makijaż, taki przydymione halo eyes. Przepięknie wygląda połączenie tej zieleni z odrobiną fioletu. Tak fajnie się te kolory wzajemnie tak podkreślają. Przepięknie to wygląda. Uwielbiam te błyski, one są po prostu zjawiskowe, intensywne, trochę jak wiecie, te glam shopowe turboty, no robią wrażenie. I ta maskara nałożyłam z 3 warstwy, ale też fajnie widać, że jest właśnie taki burgundowo-brązowy odcień i też fajnie coś się jeszcze więcej dzieje w tym makijażu. A jak nie lubicie takich zbyt intensywnych looków, to przechodzimy już do ostatniego makijażu. Dzisiaj idziemy w nowoczesny minimalizm. Nakładam na powieki bazę połączoną z odrobiną korektora, bo chcę, żeby koloryt powieki był delikatnie wyrównany. Zaczynam cieniem Broken Branches, czyli ciemnym brązem i nim będę malować sobie taką cieniutką kreseczkę. Zaczynam sobie od zewnętrznego kącika. Tutaj leciutko zagęszczam linię rzęs i wyciągam na zewnątrz taką cieniutką, delikatną kreseczkę. Ok, takie kreseczki. I teraz będę sięgała sobie po nasz ukochany neonowy, zielony Lily Stem i nakładam go sobie w formie takiej, takiego bloba, dosłownie. Nakładam go tutaj i delikatnie ciągnę na zewnątrz. Coś takiego, dosłownie taki delikatny, wiecie, akcent w takiej ciekawej formie. Czy ja bym chciała to jakoś wzmocnić jeszcze? Wziąłem sobie cieńszy pędzelek, żeby lepiej tutaj wyciągnąć te ogonki. I przechodzę sobie do tego najjaśniejszego błysku, czyli Aurora. I przepiękny. I nakładam na środek powieki. On ma tak wiele różnobarwnych drobinek, troszkę brzoskwiniowo-różowych, troszkę zielonych.
Troszkę złotych, śliczny. I w zasadzie to tyle. Chciałabym uzupełnić ten makijaż takimi lekko posklejanymi rzęsami, więc tuszuję i zaraz do Was wracam. I makijaż jest gotowy. Dla mnie jest to świetna alternatywa dla osób, które lubią proste, minimalistyczne i takie delikatne makijaże, ale jednak gdzieś tam ciągnie je do odrobiny koloru, bo to jest taka bardzo prosta forma, nowoczesna i też nie jest taka dominująca mocno, no nie? Że nie przytłacza naszej urody. Mi się bardzo podoba. Ja się czuję po prostu 10 na 10. To, co zrobiłam, tylko delikatnie jeszcze pod ten zielony nałożyłam trochę białej kredki i na to jeszcze raz dobiłam troszeczkę tego koloru, bo jednak wydawało mi się, że za mało jakby intensywna, graficzna jest ta forma. Ale poza tym, no to tyle. Wykończyłam makijaż i tak się on prezentuje. Także myślę, że jesteśmy już gotowi na podsumowanie sobie pracy tą paletką. Tak jak już mówiłam, bardzo podoba mi się ten kompaktowy format, bo mamy naprawdę sporo kolorów w bardzo niewielkiej formie. Dla mnie jest to mega wygodne. No i ogólnie lubię kartonowe paletki. Jeżeli chodzi o jej zawartość, świetne są tematy. Bardzo dobrze się nimi pracowało. Są takie dosyć intensywne. Nie zauważyłam, żeby się spały może odrobinkę ta zieleń. No ale wiecie, no to jest intensywny kolor. Nie mówię o tym jako jakaś wada, tylko bardziej cecha. Ale nie odczuwałam jakiegoś bardzo mocnego osypu. Maty są przepiękne. To, czego mi troszeczkę brakuje w tej palecie, to jakiś taki cień przejściowy, bo mamy sporo ciemnych kolorów w matowych oczywiście cieniach, tak? Tutaj brąz, zieleń, fiolet. No czerwień to nie jest taki typowo przejściowy kolor, no bo to jest po prostu intensywny kolor. No i mamy tylko taką właśnie ten jasny zielony, więc tutaj brakuje mi właśnie czegoś takiego delikatnego do przejścia, bo jednak praca ciemnymi cieniami przy jasnych karnacjach, no łatwiej się pracuje, kiedy jakiś tam przejściowy cień jest. Oczywiście możemy po prostu używać innych palet i łączyć je sobie, ale jeżeli miałabym właśnie traktować tą paletę jako kompletna, no to właśnie tego może mi tam czasami brakowało odrobinkę. Jeżeli chodzi o błyski, w większości są to błyski takie dosyć płateczkowe, dosyć gęste w swojej formule. To nie są te formuły takie śliskie. Tam niektóre są. Chyba właśnie ten jaśniutki jest taki śliski, ten był taki bardziej śliski, ale to nie jest taka stricte śliska formuła, jak niektóre na przykład Cosmic Brushes są takie śliskie, tylko taka ślisko-płateczkowa, a na przykład tego typu ten cień to były takie, czy ten na przykład, to były takie jednak grubsze perły, takie bardziej tłustawe, nie ekstremalnie tłuste, ale jednak bardziej po tej, powiedzmy, tłustej stronie. Mówię, bo wiem, że macie różne preferencje, jeżeli chodzi o formuły. Dla niektórych nie ma to znaczenia, ważny jest kolor, a dla niektórych właśnie ta formuła, ze względu na przykład na, nie wiem, dojrzałą powiekę, ma to znaczenie. Wszystkie kolory, te błyszczące, niesamowicie intensywne, bardzo mocny blask, bardzo taki nasycony, fajne kolory i naprawdę bardzo mocno się błyszczą. Ja bym je porównała do Glam Shopowych turbotów, bo jest to po prostu znakomity błysk i bardzo mi się podoba. Fajnie, że mamy różne odcienie tych błysków, od właśnie jasnych po takie, powiedzmy, średnie, przejściowe, po naprawdę ciemne i w dzisiejszym odcinku chyba nie użyłam tylko tego najciemniejszego, który jest przepiękny, ale już mi po prostu zabrakło, że tak powiem, miejsca na ten cień. Więc fajnie, że możemy sobie gdzieś tam łączyć, mieszać, robić jaśniejsze, ciemniejsze makijaże i ta kompozycja kolorystyczna też jest przepiękna, bo daje nam dużo możliwości. Możemy zrobić sobie zielone makijaże, możemy sobie zrobić fioletowe makijaże, możemy sobie zrobić ciepłe, czerwono-pomarańczowe, możemy zrobić coś brązowego, możemy zrobić miętowego. Więc opcji jest naprawdę bardzo sporo. Myślę, że jeżeli chodzi o tę kolorystykę, to w szczególności powinna ona odpowiadać ciepłym typom kolorystycznym. Myślę, że w szczególności jesienią, ale wiosną myślę, że też jak najbardziej. Oczywiście malujcie się jak chcecie. Wiem, że wiele jest takich próśb, żebym mówiła dla kogo najbardziej będzie, wiecie, ta kolorystyka pasować. To myślę, że w szczególności właśnie dla typów ciepłych, aczkolwiek to nie jest tak, że wszystkie tutaj cienie są ciepłe, bo na przykład ta zieleń jest raczej po tej chłodnej stronie. Mamy tutaj chłodny fiolet, mamy chłodną taką miętę. Ale jednak ogólnie kompozycja będzie bardziej pasowała osobom o
cieplejszych typach urody. Mi się paletka bardzo podoba, dobrze mi się nią pracowało, także dziękuję marce Auden's Eye i gratuluję Heather bardzo takiej wdzięcznej współpracy. Dajcie mi znać, co myślicie o tej paletce, będę bardzo wdzięczna za Wasze komentarze, podbijanie odcinka czy lajki, bo niektóre marki kosmetyczne lepiej się klikają, niektóre gorzej i te bardziej popularne lepiej się klikają, te mniej popularne się klikają gorzej, więc odrobina wsparcia zawsze się przyda, będę bardzo wdzięczna. No i dajcie mi znać, co myślicie o tej paletce, o tej kolorystyce, o tym formacie, no i dajcie znać, który z makijaży podobał się Wam najbardziej. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do następnego, pa pa!